Dzień dobry wszystkim, zapraszam na nasz kanał. Oczywiście, jak to tradycyjnie na YouTube, zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Bardzo to pomaga w rozwoju kanałów. Nasz na razie jest malutki, może jak będzie troszkę podobniej, to się zmotywujemy do tworzenia większej ilości nagrań. Na tym filmie przedstawiam Państwu wymianę oleju w Tesla Model 3 Performance. Samochód po przebiegu 84 000 km trafił do nas niedawno na przegląd układu hamulcowego, wymianę tylnych tarcz klocków oraz serwis całości. I przy okazji tych czynności zauważyliśmy wyciek oleju w tylnym układzie napędowym i namówiliśmy klienta na wymianę tego oleju w tylnym oraz przednim układzie razem z filtrami. I to na tym filmie Państwu przedstawiamy. Podczas wymiany stan oleju przekonał nas do tego, by przeprowadzić jego laboratoryjne badania. Wyniki tych badań przedstawię na końcu nagrania. Do badania pobraliśmy próbki z przedniego oraz tylnego napędu oraz referencyjną próbkę wysłaliśmy oleju czystego, który zalaliśmy do układów. Filtry, które użyliśmy, to oryginalne filtry zakupione bezpośrednio od Tesla, więc są to filtry oryginalne. Zresztą nie udało nam się znaleźć żadnych zamienników, więc pewnie jeszcze na rynku takich na tą chwilę nie ma. Wymiana oleju jest bardzo podobna jak wymiana w każdym jednym układzie napędowym, w jakiejkolwiek skrzyni biegów czy dyferencjale. Po prostu zalewamy olej do poziomu korka wlewowego. W przednim napędzie wymiana wygląda analogicznie. Również mamy umieszczoną u dołu pompę oleju, obok niej znajduje się filtr i zaraz obok korek do napełniania. Na kolejnym nagraniu, myślę, że całkiem niedługo to opublikujemy, przedstawię Państwu wymianę tylnych górnych wahaczy, która jest dość kłopotliwa, ponieważ wiąże się z opuszczaniem całego układu napędowego, ale to, tak jak mówię, na kolejnym filmie. Tutaj teraz porównanie wyglądu próbek. Od lewej tylny napęd, przedni napęd oraz olej czysty. Otwarliśmy również obydwa filtry, żeby zobaczyć, w jakim stanie były media czyszczące. Olej był strasznie zabrudzony, bardzo zmetalizowany, ogromna ilość kurzu, ścieru metalowego. Oraz jak za moment będzie widać, po rozchyleniu płatków filtra zdarzały się tam dość spore opiłki, już takie naprawdę opiłki metalu. Na tym kończymy pracę przy wymianie oleju i przy okazji również wymianie wahaczy w Tesla Model 3 Performance. Na tym filmie pokazaliśmy Wam wymianę oleju, film z wymiany wahaczy już niedługo na naszym kanale. Zapraszamy. Witam Was wszystkich ponownie. Mamy już wyniki badań próbek wysłanych do laboratorium z obydwu napędów. Próbki. Postaram się gdzieś te wyniki opublikować, żeby był dostęp do plików po prostu. Badania wyszły w sumie tak, jak się spodziewałem. Olej jest zużyty, aczkolwiek nie można jeszcze o nim powiedzieć, żeby był całkowicie zużyty, nie nadający się do użytku, ale no, pamiętajmy o tym, że jest to samochód, który miał przebieg 84 000 km, więc wcale nie tak dużo, biorąc pod uwagę, że ten olej teoretycznie ma być nigdy nie wymieniany. Dokładne składy, zawartości, tak jak mówię, postaram się opublikować te pliki. Wstawię link pod filmem, wstawię go również na grupach, na których opublikuję ten film. Przeczytam może kilka z wniosków. To się tyczy w tej chwili przedniego napędu, w którym olej jest w lepszym stanie, i na przykład wniosek co do składu pierwiastkowego.
Ilość dodatków przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych są na niskich poziomach w stosunku do oleju referencyjnego. Badany olej zawiera nieco podwyższone ilości żelaza w postaci ścieru metalicznego. Badany olej jest mocno zakurzony. I teraz kwestia lepkości. Lepkość oleju badanego jest wyraźnie niższa niż dla oleju Pantosin ATF9. W 40 stopniach Celsjusza około 9% niższa, w 100 stopniach Celsjusza około 11% niższa. I teraz co do oleju z napędu górnego. To jest skład pierwiastkowy. Badany olej zawiera duże ilości żelaza oraz podwyższone ilości miedzi i niklu w postaci ścieru metalicznego. Badany olej jest mocno zakurzony, spora część krzemu i niewielka część wapnia. Oraz pomiary lepkości, które są jeszcze gorsze niż dla napędu przedniego. Lepkość oleju badanego jest wyraźnie niższa niż dla oleju Pentosin ATF9. W 40 stopniach Celsjusza około 15% niższa, w 100 stopniach Celsjusza około 17% niższa. Wyniki te pokazują, że olej po prostu należy wymieniać. Zalecenie, wnioski i rekomendacje przedstawione przez laboratorium. Ze względu na powyższe proponujemy wymianę oleju na świeży. Olej jest mocno zakurzony, parametry lepkościowe są obniżone. Tak jak mówię, to opublikuję. Decyzję co do wymiany oleju oczywiście pozostawiam użytkownikiem. Racją jest to, że Tesla daje długą gwarancję i jeśli chodzi o czas, i jeśli chodzi o przebieg na napędy, ale pamiętajmy o tym, że większość z Państwa jest pierwszymi użytkownikami tych samochodów i rzeczywiście możecie mówić, że się tym nie przejmujecie, ale kiedyś te samochody trafią do kolejnych użytkowników i oni już nie będą szczęśliwymi posiadaczami gwarancji. Mamy również samochody z innych rynków, które tej gwarancji są pozbawione, więc tak jak mówię, ja wymianę oleju zalecam, a decyzja jak najbardziej pozostaje po stronie użytkowników. Może dodam tylko, że jak z każdą taką rzeczą, jeżeli samochód, przecież te samochody są dość szybkie i część użytkowników właśnie tak je używa, jeżeli używamy samochodu do jakiejkolwiek formy motorsportu, czy to będzie ściganie się na torze, czy to będzie 1/4 mili, wszystkie te elementy, wszystkie układy napędowe dostają dużo mocniej w kość, są dużo mocniej użytkowane i należy po prostu na to zwracać uwagę, zanim wystąpi problem. Owszem, Tesla naprawi nam go na gwarancji, ale na jak długo pozbędziemy się samochodu, jak trudno będzie się umówić na tą gwarancję, wszyscy wiemy jak jest z serwisem w Warszawie, to już są problemy, na które po prostu decydujemy się sami. Dodatkowo, co do już samego motorsportu, jest kilka firm na świecie, które oferują już zestawy chłodzenia oleju do naszych samochodów. Oferują specjalne obudowy filtrów, które wtedy stają się filtrami jak najbardziej łatwo wymiennymi poprzez wymianę wkładu, ale są te obudowy również radiatorami i mają w sobie magnesy do wyłapywania opiełków metalu, którego takiego przykładowego magnesu po prostu nie ma tam żadnego korka z magnesem, nie ma niczego, co pomogłoby w usuwaniu tych zabrudzeń. Dziękuję za uwagę. Tu już wcześniej mówiłem, niedługo opublikujemy film z wymiany tylnych górnych wahaczy w Tesla Model 3 Performance. Jest to dość częsta usterka z powodu przeciążeń, jakie tam powstają. Tuleje w tych wahaczach dość szybko ulegają degradacji i trzeba na to zwracać również uwagę, ponieważ z tego powodu samochód gubi geometrię. A sama wymiana jest dość kłopotliwa, ponieważ wiąże się z opuszczaniem całego zespołu napędowego. Pozdrawiam i do następnego. Oczywiście subskrybować, lajkować. Może będziemy zmotywowani do publikowania troszkę większej ilości materiałów. Dzięki, cześć!